Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj gra, którą swojego czasu trochę, kilka lat temu kupiłem za całe 5 zł i jest to Turok. Tak naprawdę w Turoka grałem wcześniej na Xboxie, ale chciałem mieć wersję na PlayStation 3, bo wersję Xboxową sprzedałem czy komuś wydałem do pudła pełnego braku, a nie pamiętam. A ogólnie gra była, pamiętam, że dosyć ciekawa i postanowiłem sobie jeszcze raz ją wtedy dokupić na PlayStation 3. Seria Turok to tak naprawdę, jeżeli chodzi o grę, to seria z dość długą brodą, bo tak naprawdę jeżeli cofniemy się jeszcze wcześniej, to gra jest na podstawie komiksu, którego przyznam się szczerze, że nie czytałem i nie wiem nawet, czy w Polsce kiedykolwiek Turok był wydany. Niemniej, pierwsza część Turoka, która pojawiła się w ramach recenzji na Nintendo Switch, była jedną z pierwszych gier, które działały na akceleratorze Voodoo firmy 3DFX. Ja będę mówił tutaj, zazwyczaj mówię na akcelerator Voodoo, mówię Monster, bo tak właściwie to był Diamond Monster, firma produkowała to. W każdym razie, pierwszy Turok był grą, która pojawiła się oryginalnie na Nintendo 64, potem została skonwertowana na PC-ta i tak jak mówię, to była jedna z pierwszych gier, która obsługiwała akcelerator grafiki, no i powiem Wam szczerze, że robiło to wrażenie. Owszem, tam korzystano z dość potężnej mgły, która w zasadzie uniemożliwiała zobaczenie cokolwiek przed sobą na kilka kroków, ale i tak wyglądało to super. Potem był Turok 2, który w zasadzie był jeszcze lepszy niż część pierwsza, który miał fenomenalną muzykę. Do dziś jest tak, znaczy to nie anegdotka, to prawda, z jednego tracka, który można znaleźć na soundtracku z Turoka, nawet zrobiłem kawałek, który był na jednej z moich płyt. No i potem był Turok 3. Turok 3 był tylko ekskluzywem chyba na Nintendo 64 i niestety w tą część mi się nie udało zagrać. Może kiedyś do niej powrócę, jak będę miał Nintendo 64, ale wiem, że ta część trzecia, coś tam z nią nie grało. Przede wszystkim zmieniono bohatera. Turok był w wersji żeńskiej, co chyba graczom nie spodobało się za bardzo. No i potem nadeszły te nowe czasy nowych konsol i pojawił się Turok Evolution. Był on na PC-ta, był na PlayStation 2 i był na Xboxa. Pamiętam, że na PC-cie grałem w niego, ale go nie skończyłem. Zatrzymałem się na jakimś poziomie, z tego co pamiętam, że się leciało na pterodaktylu, czy coś takiego. Jakoś się odbiłem od tej gry i niestety już do niego nigdy nie wróciłem, aczkolwiek w ramach tutaj tej serii prawdopodobnie do tego Turoka Evolution jeszcze wrócę. Przeskoczymy sobie tymczasem Evolution i zajmiemy się grą Turok, która pojawiła się na PlayStation 3. Pojawiła się ona gdzieś w granicach premiery PlayStation 3. Nie wiem, czy nie na premierę czasem, czy chwilkę później. No i oczywiście ona miała przypomnieć te fajne, dawne czasy Turoka, kiedy to mieliśmy Indianina, który walczył z dinozaurami, no ale oprócz tego mieliśmy tam też karabiny i tak dalej. Jednakże firma, która produkowała Turoka, niejaka Propaganda Games, zmieniła całkowicie setting gry i zrobiła z Turoka kosmicznego komandosa. Zmiana była dziwna, przyznam szczerze, i osoby, które przyzwyczaiły się do wcześniejszych wersji Turoka, mogły być lekko zaskoczone, aczkolwiek gra w mojej opinii nie okazała się wcale taka zła. Myślę, że Turoka dzisiaj można określić mianem takiego średniaka, z gry ze średniej półki, takie 5 na 10. Aczkolwiek pamiętam, że gdy grałem w nią na Xboxie, gra mi się dosyć podobała. Znaczy nie byłem zawiedziony tą grą, bo muszę przyznać, że podobała mi się rozgrywka i to, jak fajnie ta gra została pomyślana, bo nawet dzisiaj powiem Wam, jak patrzę na tego Turoka, można by takie mieć wrażenie, że to jest taka generyczna strzelanka, trochę taka strzelanka FPS-ik, wiecie, z takiego jakby kreatora strzelanek, nie? Ale ja muszę przyznać, że ma coś Turok w sobie i muszę przyznać, że jak grałem, wkręciłem się w to, naprawdę się w to wkręciłem, co przy starych grach wcale nie jest takie proste, żeby mnie jakoś tak wessało. Niemniej, tak jak mówię, zmieniono troszkę tutaj całą fabułę. Turok przybywa na planetę, gdzie ma pojmać niejakiego herszta bandy, takiego Kane'a. No jak się okazuje, Kane prowadzi eksperymenty, mianowicie też na planecie żyją dinozaury, a on jakby prowadzi eksperymenty, żeby te dinozaury, czy tam tak naprawdę duże skorpiony, zamienić jakby w broń, tak? I
cały oddział zostaje zestrzelony nad tą planetą, no i oczywiście niedobitki zaczynają walczyć z dinozaurami, poszukują tego Kane'a i Turok oczywiście też stara się walczyć z fauną dinozaurów, że tak powiem. No ten element, który był w Turoku od pierwszej części, czyli dinozaury, jest tutaj. Zrezygnowano mianowicie z jednego elementu, który w mojej opinii wyszedł na dobrze, mianowicie w pierwszej części były, chyba w drugiej części, były jakieś takie jaszczuroludzie, jakieś takie mutanty, czyli ludzie połączeni trochę z dinozaurami. To zawsze mi nie pasowało. Tutaj powrócono do tej stylistyki całkowitych jakby dinozaurów, nie jakichś wymyślnych, bo przypominam, że w drugiej części były dinozaury z karabinami na plecach i tak dalej. Tutaj jakby mamy tych dinozaury naturalne, tak, velociraptory, T-rexy i tak dalej, bez żadnych udziwnień. No i obok mamy też tych ludzkich przeciwników, coś co w mojej opinii bardzo fajnie się sprawdzało w pierwszym Turoku, czyli ci ludzcy przeciwnicy. I w zasadzie gra jest taką, można powiedzieć, takim typowym FPS-em z początku, właściwie to z przełomu, z lat 2005-2010, czyli FPS-ik tak zwany po sznurku, gdzie idziemy od punktu A do B, przechodząc jakieś misje. To, co mi się podobało w Turoku i to, co muszę pochwalić, to fantastyczna fizyka, jeżeli chodzi o ragdole. Wszystkie postacie oczywiście mają swojego ragdola i głównie to tutaj chciałbym wspomnieć o dinozaurach. Przypominało mi to słynną grę Trespasser, do której bardzo lubię wracać w moich opowieściach, czyli również gra o dinozaurach, tym razem na podstawie Parku Jurajskiego i tutaj muszę przyznać, że ten ragdoll dinozaurów robi wrażenie. Każdy zabity zwierzak, jeżeli zabijesz go na górce, to on się sturla, jeżeli rzucisz w niego granatem, to on się rozleci na wszystkie części. To mi się bardzo podobało, to był naprawdę bardzo fajny pomysł i wydaje mi się, że to się fajnie sprawdziło. Natomiast to, co się nie sprawdziło w Turoku, to pewna taka, jak już powiedziałem, generyczność samej rozgrywki. Jakby twórcom trochę zabrakło pomysłu i grze zabrakło jakiegoś takiego pazura. Niby grasz z punktu A do punktu B, trochę tam strzelasz, nawet są jakieś tam cele misji, które w zasadzie nie mają żadnego znaczenia, bo to i tak tylko chodzi przejść z punktu A do punktu B. Natomiast gra ma kilka poważnych wad, o których tu chciałbym powiedzieć i myślę, że one też powodują, że ta gra jest średnia. Przede wszystkim coś jest skopane ze sterowaniem. Na początku myślałem, że to czułość, ale to nie czułość. To jest coś takiego, że bardzo trudno się celuje w tej grze. Nie wiem, o co chodzi. Próbujesz trafić kogoś ze snajperki, to w zasadzie 8 na 10 razy nie trafisz, chyba że przeciwnik stoi w miejscu. Jakoś, nie wiem, jest coś z przyspieszeniem gałek chyba, o to chodzi. Nawet obniżając czułość gałek, próbując kogoś trafić, to zawsze ten celownik gdzieś Ci obok ucieknie. Nie wiem, dziwna rzecz to jest, bardzo szczerze mówiąc. Nie spotkałem się w żadnej grze z czymś takim. Coś tu nie działa po prostu. Druga rzecz to to, że twórcy dodali w momencie, kiedy ktoś do nas strzela, to nam się obraz zamazuje, trzęsiemy się jak w jakiejś febrze, co oczywiście w połączeniu z tym, że ciężko przycelować, w zasadzie to już jest tak zwana sudden death, czyli pewna śmierć. Nie ma szans, żeby uciec z tego i to jest rzecz, która mnie strasznie irytowała, bo te zgony w tej grze są niestety strasznie tanie i bazują trochę na problemach ze sterowaniem gry, a nie na skillu gracza. Kolejna rzecz, która mi się też nie podobała, to twórcy z uporem maniaka serwują tutaj pewne takie death trapy. Death trapy, czyli miejsca, w których gdy się tylko tam pojawisz, w zasadzie musisz próbować kilkanaście, kilkadziesiąt razy, aż uda Ci się przejść, licząc na łód szczęścia. Nie ma tu znaczenia, czy masz skilla w Turoku, czy jesteś motherfucker. Momenty są trudne i nie da się z tym nic niestety zrobić. Takie poziomy jak pokonywanie Spider-Tanka, czy który to był jeszcze poziom, czy poziom w jaskiniach, to mi się chyba będą śniły po nocach. No, miejscami jest ciężko i to jest kolejny problem gry, bo gra nie jest ogólnie trudna, nie jest trudna. Trudne są pewne momenty, które są absurdalnie trudne, tak? Które, tak jak mówię, trzeba często liczyć na łód szczęścia, że przeciwnik tym razem zamiast w lewo pójdzie w prawo i Tobie się uda schować na przykład za skałą i kogoś zastrzelić. I te elementy są bardzo często tutaj w Turoku widoczne i one strasznie mnie irytowały i muszę przyznać, że no denerwowało mnie to strasznie. I to jakby zaburzało całą płynność rozgrywki, bo przez
wiecie, grasz na przykład, nie wiem, godzinę płynnie, przechodzisz, zabijasz, w ogóle nie giniesz i nagle pyk, ściana i musisz się męczyć i dupa, no. Strasznie mnie to irytowało w Turoku i muszę przyznać, że ten element wyszedł dość kiepsko. Kolejnym elementem, który był dość ciekawy w mojej opinii, aczkolwiek powiedzmy sobie wybiórczo, to bronie. Bronie nie są za bardzo tutaj wymyślne. Turok, jak w każdej części, ma oczywiście łuk i strzały tek, które wybuchają, to zawsze w każdej części było, natomiast bronie są trochę generyczne. W zasadzie problem z tymi broniami jest dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o celność ich, znaczy o ich taki, no tak, one są niecelne po prostu. Strzelasz i te kule lecą gdzieś wszędzie, tylko jakbyś był szturmowcem Imperium. Strzelasz tylko nie tam, gdzie potrzebujesz. Po ścianach. Natomiast fajnym patentem było stworzenie minigana, którego możemy rozstawić, bo każda broń ma jakby strzał alternatywny i tutaj muszę pochwalić minigana, czyli jedną z najpotężniejszych broni w grze, który w każdej chwili możemy postawić i zamienia się samo w działko, które automatycznie namierza przeciwników i ich kosi. I muszę przyznać, że ta broń jest w kilku miejscach wręcz zbawieniem, żeby przejść niektóre trudniejsze momenty, szczególnie pod koniec gry, gdzie po prostu stawiamy działko i ono rozwala wszystkich przeciwników w zasięgu wzroku. No, ale tak jak mówię, no, gra jest trochę nieprzemyślana do końca i pamiętam, że jak grałem na Xboxie 360, miałem podobne odczucia, że coś tu nie do końca gra, tak? I powiem Wam tak, skończyłem tego Turoka i trochę tak nie mam na temat niego żadnej jakby refleksji. Nie jest to gra, do której chętnie wrócę. Zobaczyłem jeszcze raz, przypomniałem sobie, jak to się grało i nie mam ochoty jakby do niego wracać. Pochwalić jeszcze muszę oprawę. W Turoku wyszło to naprawdę dobrze. Całe szczęście twórcy nie zrobili takiego zabiegu, że damy jeden poziom w dżungli, a potem 10 poziomów gdzieś tam w bazach albo w kanałach się będzie działo. Większość gry dzieje się w dżungli i dżungla jest na czasy oczywiście PlayStation 3, Xboxa 360, fajnie zrobiona i to muszę pochwalić. Lokacje są przemyślane, ładnie zrobione, szczególnie te dżunglowe wyglądają naprawdę spoko i robią wrażenie. No i oczywiście te dinozaury też robią wrażenie, pojedynek z T-Rexem dostarcza odpowiedniej dawki adrenaliny, więc też tutaj ten element wydaje mi się, że wyszedł całkiem w porządku. Natomiast czy dzisiaj warto zagrać w Turoka? W zasadzie powiem Wam tak, żadna część to nie był wybitny tytuł. Pierwsze dwie części były dobre, Evolution, no zagram to powiem, część trzecia nie wiem, ten Turok jest średni, ale żadna nie była grą wybitną. Chyba tylko, wydaje mi się, że Turok zdobył tylko i wyłącznie popularność dlatego, że pierwsza część była właśnie jedną z pierwszych gier akcelerowanych przez Voodoo i wyglądała po prostu na owe czasy, kiedy to się pojawiło wręcz obłędnie. Gracze chyba dlatego zapamiętali Turoka i potem te kolejne części troszkę leciały na pomyśle, czy tam na popularności tej części pierwszej. Dzisiaj muszę przyznać, że Turok umarł już. Ta część była ostatnią częścią Turoka i od czasu PlayStation 3 i na PlayStation 4 i podejrzewam, że na PlayStation 5 nowego Turoka nie zobaczymy. Wyczerpał się już chyba trochę ten fame samej postaci, jak i samej gry, więc wydaje mi się, że raczej już nie powrócą do tej marki, zwłaszcza, że no, nie daje ona jakby pewnych takich na przyszłość, że to się sprzeda. Nadziei, tak? Nie daje pewnych nadziei na przyszłość, że to się dobrze sprzeda, bo Turok nigdy się dobrze nie sprzedawał i to chyba dlatego zawsze te wszystkie gry były takie, można powiedzieć, średnie. Oczywiście najlepszą częścią ze wszystkich, w mojej opinii, nadal jest Turok 2 z fenomenalną muzyką, z dość powtarzalnym i generycznym gameplayem, który był popularny pod koniec lat 90., także to jest trochę taki dzisiaj może być troszkę ciężkie do ogrania to. Natomiast no słuchajcie, Turok kosztuje dzisiaj, pewnie kupicie na Allegro za jakieś 10 zł, jeżeli macie PlayStation 3 i nie macie w co zagrać, a chcielibyście zagrać w fajnego FPS-a, znaczy fajnego, no dobrego, dostatecznie dobrego FPS-a, to myślę, że Turok jest grą, którą warto się zainteresować, jeżeli nie graliście. Spędzicie miło kilka godzin w towarzystwie dinozaurów, trochę tam postrzelacie, to taki trochę, wiecie, za duże słowo powiedzieć, że to jest Doom z dinozaurami, bo gra jest troszkę bardziej jakby
statyczna i tutaj też jeszcze dodam, że w odróżnieniu od na przykład drugiej części zrezygnowano z irytujących skakanych poziomów, gdzie bardzo dużo się skakało po platformach i tak dalej. Tutaj jakby tego nie ma, gra stała się bardziej taka ciężka, statyczna, ale może to i dobrze, bardziej jest nakierowana właśnie na strzelanie, więc troszkę się to zmieniło. Niemniej, no nie polecam Turoka. Zobaczcie sobie po gameplayach. Jeżeli Was zaintryguje, zagrajcie. A jeżeli szukacie jakiejś dobrej gry o dinozaurach, to przede wszystkim zagrajcie w Trespassera, a Turok to gdzieś tam kiedyś przy okazji możecie sprawdzić. No, nie jest to jakoś rewelacyjna gra, aczkolwiek no, bawiłem się no może mogę powiedzieć, że się bawiłem. Tak jak mówię, cena tej gry, którą dałem, tam 15 chyba złotych, czy 20, czy 18, jest adekwatna do tego, co dostałem i raczej jestem z tego zadowolony. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.